Siemson tu Wikson, witajcie na moim kanale w kolejnym filmiku. Nie wiem jak to się stało, strasznie szybko minął mi ten miesiąc i czas na ulubieńców czerwca, bo mamy już koniec czerwca, więc zaczynamy! Pierwszym ulubieńcem tego miesiąca będzie serial. I tak, ja przez czas pandemii, tego siedzenia w domu trochę obejrzałam seriali. Zazwyczaj w miesiącach tych letnich nie robię tego, bo uważam, że są inne rzeczy do robienia, choćby wyjście na zewnątrz. No ale przez to, że miałam dużo czasu, to zaczęłam oglądać seriale i jeden mnie naprawdę wciągnął. I był to Dom z papieru. Nie jest to nowy serial, bo wyszedł on już w 2017 roku, ale jego ostatni sezon, czyli czwarty, wyszedł w tym roku i może dlatego go znalazłam, a może dlatego, że wszyscy go inni oglądali i postanowiłam, że zacznę go oglądać. I tak przeleciałam przez wszystkie sezony. Jest on naprawdę wciągający, co jest dziwne dla mnie. I mówię dziwnie, bo ja zazwyczaj tego typu seriali, filmów czy też książek z tego gatunku takiego kryminalnego raczej nie lubię oglądać, ale tu po prostu on jest tak wciągający, tak ta fabuła jest ciekawa. I mówiąc tutaj, że serial jest o 8 przestępcach, którzy włamali się do mennicy w Hiszpanii i próbujących ukraść z niego pieniądze, jest generalnie bardzo grubym skrótem. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam do linka w opisie i tam będziecie mieć po prostu jakiś zwiastun tego serialu. Serial ma naprawdę trzymającą w napięciu fabułę praktycznie cały czas. Ciekawe postacie, ciekawi bohaterowie właśnie. Każdy jest zupełnie inny. I jakbyście pytali o mojego ulubionego bohatera, to jestem Team Nairobi. Tak więc jeśli macie Netflixa i jeszcze nie obejrzycie tego serialu, to naprawdę Was zachęcam, bo nawet jeżeli nie lubicie jakichś kryminalnych seriali, czy tam rozwiązujących zagadek itp., itd., sprawdźcie. I takie jeszcze pytanie do wszystkich, którzy obejrzeli już ten serial. Czy Wam też ta piosenka cały czas siedziała w głowie, nieważne co robiliście i mogliście jej słuchać non-stop i przy każdych generalnie czynnościach w ciągu dnia? Mam na myśli tą piosenkę. Drugim ulubieńcem tego miesiąca jest to książka. Książka autora Philipa Springera. Książkę kiedyś dostałam w prezencie i bardzo się cieszę, że ona trafiła w moje ręce. Także dziękuję jeszcze raz. Książka jest o polskiej architekturze, a właściwie o przykładach polskiej architektury po 1945 roku. Także myślę, że wszystkich zainteresowanych urbanistyką, architekturą i generalnie też zwiedzaniem, bo jest to taki swoisty przewodnik po prostu po polskiej architekturze, w której autor opisuje w naprawdę fajny sposób te budynki. Jest to oczywiście taki jego subiektywny przewodnik po zachwytach nad polską architekturą. Książka jest podzielona na rozdziały w postaci różnych regionów w Polsce. To, co jest fajne, to właśnie można tu znaleźć i duże, i małe miasta. Także każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest tu naprawdę w ciekawy sposób pisana historia każdego z budynków. Ja jeszcze nie skończyłam tej książki, bo w sumie lubię tak do niej co jakiś czas wracać i czytać kilka przykładów. No bo nie jest to coś takiego, co po prostu chwytacie i wiecie, w jeden wieczór przeczytacie. I tak jak możecie zobaczyć, też książka do każdego przykładu ma zrobione zdjęcie, co moim zdaniem jest też bardzo ciekawe i bardzo ważne. I zdjęcia są naprawdę też bardzo dobrze zrobione, bo są zrobione często z bardzo fajnej, ciekawej perspektywy. Także jeszcze raz polecam tą książkę, jeżeli chociaż trochę interesujecie się nawet Polską i zwiedzaniem Polski, zajrzyjcie do tej książki. Trzecim ulubieńcem miesiąca jest to coś takiego małego, a mianowicie są to słuchawki bezprzewodowe od Samsunga, nazywające się Samsung Buds Plus. Jest to nowa wersja Samsung Buds. Generalnie ta wersja wyszła sygnowana do Samsunga Galaxy 20, tego najnowszego. Zaczynając już od samego designu, jest on naprawdę uroczy, musicie przyznać. Nie zajmuje on jakoś dużo miejsca. Ja mam tą wersję perłową koloru i uważam, że on jest prześliczny. Jest też wersja czarna i wersja niebieska, jak dobrze pamiętam.
I o samych słuchawkach. Nosi się je naprawdę bardzo dobrze. Nic nie uciskają ucha nawet po wielogodzinnym ich noszeniu, a musicie wiedzieć, że ja noszę słuchawki bardzo często, bo bardzo dużo słucham muzyki lub słucham jakichś podcastów w ciągu dnia, także wykorzystałam je już podczas treningu na siłowni, podczas sprzątania domu i nie miałam z nimi żadnego problemu. I to mam na myśli, że nic mnie nie bolało z ich korzystania. Są mega lekkie. Dźwięk jest naprawdę bardzo dobry. Naprawdę ta bateria na długo wytrzymuje. Ja ich jeszcze nie ładowałam, a miałam je już kilka razy na siłowni i nadal są one naładowane, bo tu się ładują te słuchawki plus to etui się jeszcze ładuje. Producent zapewnia, że słuchawki powinny zapewnić 22 godziny słuchania. Ja tego jeszcze nie przetestowałam, także nie mogę powiedzieć, ale na pewno nie jest to tak, że za 2-3 skorzystaniami ze słuchawek musicie je ładować, więc to jest na pewno plus. Jeżeli chodzi o zasięg ich korzystania, to mogę je porównać do moich starszych słuchawek, które miałam z JBL-a, tych takich niemieckich, tu Wam pokazuję, i muszę Wam powiedzieć, że jest lepszy zasięg. Przetestowałam to głównie jak właśnie sprzątałam dom i miałam położony w jednym miejscu telefon i wiecie, chodziłam po całym mieszkaniu sprzątając, a ja mam trochę duże mieszkanie i nawet wyszłam na dwór zresztą wyrzucić śmieci i nadal był dźwięk i nic z zasięgu nie straciłam. Także jest naprawdę spoko. Słuchawki też mają opcję rozmowy poprzedzenia przez telefon. Jak chcemy prowadzić rozmowę telefoniczną. A jeszcze co fajne jest, że te właśnie małe tutaj perłowe jakby guziczki, tutaj co widzicie, to one są dotykowe. Także muszę powiedzieć, że one się naprawdę tutaj dobrze łączą z moim telefonem z Samsunga. Wiem, że też jest opcja bezprzewodowego ładowania tych słuchawek w postaci tego, że można sobie je położyć na telefonie i w ten sposób ładować. Szczerze mówiąc, nie próbowałam tego jeszcze, więc nie mogę na ten temat się wypowiedzieć. Także jeżeli macie akurat telefon Samsunga i się zastanawiacie nad słuchawkami, to myślę, że się nie ma co zastanawiać, moi drodzy. Czas na część beauty moich ulubieńców. 2 ostatnie ulubieńcy to będą ulubieńcy makijażowi. Musicie pamiętać, że ja nie jestem oczywiście żadnym make-up guru, nie jestem żadną makijażystką, więc polecam Wam po prostu produkty, które sama używam i jestem z nich zadowolona jako po prostu zwykła użytkowniczka kosmetyków, jeśli tak to mogę powiedzieć. Pierwszym ulubieńcem, który chciałam Wam pokazać, jest to podkład z Rimmela. I muszę Wam powiedzieć, że jest to podkład, po którego zawsze sięgam w miesiące letnie. On się naprawdę świetnie sprawdza, kiedy jest na zewnątrz słońce, kiedy nasza skóra trochę nabierze tego blasku od słońca, kiedy trochę się zarumieni, wiecie, bo wtedy ten podkład wygląda najlepiej. I dlaczego tak jest? Podkład ten jest podkładem rozjaśniającym. I to od razu mówię dla wszystkich tych, którzy myślą, że o nie, podkład rozjaśniający nie jest dla mnie, ja muszę tylko matowe, bo mam cerę tłustą. Moi drodzy, ja też mam cerę tłustą, cerę trądzikową i też się świecę strasznie, ale ten blask to jest zupełnie coś innego. On ma takie małe drobinki, które jak się generalnie je weźmie na rękę i się zobaczy, to się wydaje, że to jest damn, to są jakieś brokaty. Ale na twarzy to naprawdę super wygląda i muszę Wam powiedzieć, że zawsze jak mam ten podkład na twarzy w wakacje, to ktoś zawsze się mnie zapyta, co to jest za podkład? Albo że moja skóra po prostu tak zdrowo wygląda. Tak mi powiedzą na przykład. Gorzej mi się ten podkład sprawdza w miesiącach zimowych, kiedy wiecie, nasza skóra się robi taka bardziej szara, kiedy jest mniej światła, jest więcej sztucznego światła i wtedy jakoś tak nie wygląda zbyt naturalnie, ale latem ten podkład jest sztosem. Plus jest jeszcze taki, że ma SPF 25, więc to jest zawsze jakaś tam ochrona przed słońcem, co jest ważne też. Pamiętajcie, żeby chronić Waszą twarz przed słońcem. By the way, to mam ten podkład właśnie na sobie, to możecie zobaczyć, jak on wygląda. Także obczajcie sobie, nie kosztuje on jakoś dużo. Mi się wydaje, że na promocjach można go nawet za 20-30 zł obczaić, a może i nawet taniej w Superfarmie, w Rossmanie, gdziekolwiek. W Norwegii też on jest dostępny na Bli Wacker, na przykład na stronie internetowej, która jest bardzo łatwo dostępna. Także polecam. Ostatnim ulubieńcem tego miesiąca jest kolejny ulubieniec beauty, tak jak powiedziałam, i jest to ta paletka. Ta paletka z Too Faced, nazywająca się Just Peachy, czy jakoś tak.
Jest to paletka, która generalnie jest moim ulubieńcem, ale mi się wydaje, że w takie letnie właśnie miesiące tym bardziej mam ochotę po nią sięgać, ponieważ paletka ta posiada takie ciepłe, brzoskwiniowe odcienie, które możecie zobaczyć, które naprawdę dobrze wyglądają na opalonej właśnie skórze, fajnie wyglądają na wszystkie wakacyjne makijaże. Lubię tą paletkę za to, że jest uniwersalna, bo tak jak widzicie ma bardziej tutaj neutralne odcienie, które mogę używać w ciągu dnia. Jeżeli chcę, to mogę użyć bardziej kolorowych odcieni. Są też jakieś ciemniejsze, jeżeli chcę na wieczór, ale generalnie jesteśmy w stanie zrobić cały makijaż oka jedną paletką. Dodatkowo jest ona naprawdę bardzo mała, więc na wszystkie wyjazdy nie ma problemu, żeby ją wziąć. No i tutaj ta druga część, tak jak możecie widzieć, to jest lusterko, które jest naprawdę dobrej jakości i po prostu totalnie ono wystarcza do tego, żeby zrobić sobie jakiś tam makijaż, nawet jeżeli nie macie akurat gdzieś pod ręką żadnego lusterka. I co jeszcze muszę powiedzieć, to wszystkie te kolory to są maty. Ten jest trochę takim dyskusyjnym kolorem, bo jest trochę taki bardziej brokatowy, ale tak, ale wszystkie to są maty generalnie. Co jeszcze muszę powiedzieć o tej paletce, to to, że kolory są naprawdę dobrze napigmentowane, ale nie w taki sposób, że wiecie, że jak sobie weźmiecie, to będziecie mieli plamę na oku, bo ja też nie jestem makijażystką, tak jak powiedziałam, więc moja ręka jest po prostu też nie aż tak wprawna i nigdy sobie nie zrobiłam krzywdy tą paletką. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobrze się blendują te wszystkie kolory, też z tym nie ma żadnego problemu, są trwałe, także jeżeli szukacie takiej ciepłej paletki, to naprawdę ją polecam. I ostatnim plusem tej paletki to jest to, że ma ona po prostu wspaniały zapach. Producent opisuje, że to jest zapach brzoskwiniowy. Sama nie wiem, czy jest to brzoskwinia, ale zdecydowanie jest to przecudowny zapach i samo dzięki temu korzystanie z tej paletki jest po prostu czymś ultra przyjemnym. Paletkę tą możecie zakupić w sieci perfumerii Sephora za około 200 zł. I tak jeszcze wspomnę, że dzisiejszy makijaż też właśnie mam wykonany tylko tą paletką. Także naprawdę polecam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców tego miesiąca, czyli czerwca. Nie wiem jak Wy, ale ja naprawdę uwielbiam czerwiec i generalnie miesiące letnie to są jedne z moich ulubionych. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał i widzimy się już w następnym filmiku. Także pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmikami. Pamiętajcie też o kciuku w górę, jeżeli Wam się podobało. No to widzimy się już w następnym filmiku. No to cześć, buziaczki i pa pa!